Siemanko, dzisiaj będzie stemplowanie na zimno. Chciałbym Wam pokazać, z jakich materiałów robi się stemple, które są najlepsze, oraz także zaoferować Wam bardzo tanią opcję na własne literki do stemplowania. Zapraszam do oglądania. Przechodzimy więc do pierwszej części stemplowania. Samo stemplowanie możemy podzielić na stemplowanie na gorąco i na zimno. Dzisiaj wykonamy stemplowanie na zimno. Na gorąco jest inaczej nazywane hot stampingiem. O tym będę robił następny odcinek. Tutaj mam przykładowo literki, które wykonane są z mosiądzu. Do tego jest także wierszownik, czyli możemy składać sobie dowolnej treści wyrazy albo nawet całe zdania. Jest to najdroższa opcja, jaką można wybrać, ponieważ ten zestaw będzie Was kosztował w okolicach 1000 zł. Więc to jest dość drogi interes. Jeśli jest to dobrze zrobione, to mamy szynę, która ma wpusty i każda literka także ma tu na dole poszerzenie, dzięki czemu możemy sobie wszystko tutaj układać według tego, jak nam się podoba. I na końcu powinniśmy mieć jeszcze zakończenie, które nam będzie trzymało całość, tak żeby nic nam się nie porozsuwało. Mam nadzieję, że ten skrót nie jest jakiś przypałowy. I teraz jeśli chodzi o tworzenie takich wyrazów, to musimy brać pod uwagę, jak one będą wyglądały już na wytłoczonej skórze. Więc powiedzmy, że chcę zrobić wyraz dwie. Gdzieś tu jest i. Blokuję na końcu. Dokręcam. I teraz można byłoby powiedzieć, że jest gotowe. No ale niestety ten wyraz nie odbije się tak, ponieważ jak my na niego patrzymy, no to tutaj mamy już dwie. Ale jeśli układamy tutaj litery, to musi to być całkowicie inaczej ułożone. Wykonamy teraz małą próbę. Można wziąć skrawek jakiejkolwiek skóry roślinnie garbowanej. Zwilżamy ją. No i jak tutaj widać, mamy dwie, ale od końca. Więc teraz musimy wprowadzić tutaj poprawki. Tworzenie całych zdań jest dość skomplikowane, ponieważ można się wiele razy pomylić. Wszystko teraz musimy odwrotnie ułożyć. Chyba znowu jest źle. Wyszło od mnie. Także ja już tutaj wprowadzę poprawki i zaraz Wam pokażę na gotowo. Pójdziemy później jeszcze na prasę i przestemplujemy to na skórze. Tutaj już wygląda dobrze, czyli mamy literki prawidłowo ułożone. Trzeba to na pewno sprawdzać. Nie warto tutaj ufać sobie, ponieważ wystarczy jedna źle ułożona literka, no i zniszczymy cały wyrób. Także skrawek skóry, nawet możemy tutaj po 100 razy to odbijać, ale tak, żebyśmy widzieli cokolwiek, czy mamy dobrze ułożony cały wyraz. Także to na razie odkładam. Kolejnym ciekawym materiałem jest tworzywo sztuczne, które nazywa się Delrin. Bardzo fajne z tego stemple powstają.
Cały wzór jest bardzo wyrazisty. Za chwilkę będziemy to także stemplować, więc zobaczycie sami. Ale warto pomyśleć właśnie o tym materiale, jeśli będziecie chcieli zamówić swoje stemple. Kolejnym materiałem, który można użyć do stemplowania, są czcionki drukarskie. Powstają one ze stopu drukarskiego, czyli ołowiu, cyny i antymonu. Może się wydawać, że ten stop jest bardzo miękki. No trochę jest w tym prawdy, ale nie jest to całkowita plastelina. Można z powodzeniem wytłaczać te literki na skórze. Także to za chwilkę Wam pokażę. O każdą z tych rzeczy trzeba bardzo dobrze dbać, ponieważ jest duże ryzyko, że poobijamy te ostre krawędzie i później ten wzór już nie będzie taki wyrazisty, te literki nie będą całkowicie widoczne, nie będzie takiej głębi. Dlatego warto je układać na przykład w takich pojemnikach, na to położyć jakąś piankę czy styropian, tak żeby przypadkowo nic na to nie spadło, albo żeby one gdzieś jeden na drugi nie weszło i żeby się nie zgniatały przez dłuższy czas. Jeszcze jedną rzecz dla Was przygotowałem, czyli taką wersję można by było powiedzieć budżetową, ale jak dla mnie najbardziej wytrzymałą. Jeśli ktoś nie chce wydawać dużo pieniędzy na czcionki z mosiądzu, to może sobie zorganizować takie literki ze stali nierdzewnej. Jest na pewno tutaj trochę zabawy, ponieważ tych liter nie da się ułożyć tak od razu w lustrzanym odbiciu, ponieważ część z nich ma takie bolce. Można je także zamawiać bez bolców, ewentualnie je samemu usunąć. Na pewno jest to najbardziej wytrzymały materiał, który można użyć na przykład do takich liter. No i teraz skąd je wziąć? To są literki używane do nagrobków, czyli wiadomo co robimy. Bierzemy kompinerki, no ale tak już całkowicie na poważnie, to nie robimy takich głupot. Jak będziecie chcieli jakiś kontakt, żeby zamówić sobie właśnie takie czcionki, to napiszcie w komentarzu. Podeślę Wam dane, gdzie będziecie mogli się dopytać, ponieważ tych czcionek jest bardzo dużo rozmiarów. Są one w różnym wykończeniu. No i jedna literka kosztuje zazwyczaj od kilku złotych, więc porównując ten zestaw, który kosztuje 1000, no to policzmy sobie, ile możemy mieć takich liter. Wymaga to tylko trochę dodatkowej pracy, no ale mamy naprawdę solidny surowiec, ponieważ stal nierdzewna i będą nam służyły bardzo długo. Z pokazywania literek to by było już wszystko. Teraz przejdziemy do stemplowania, więc idziemy pod praskę. Tak jeszcze mi się przypomniało, do stemplowania takich mniejszych wzorów możemy je domontować do jakiegoś uchwytu i także z powodzeniem wystemplujemy te wzory. Trzeba tylko uważać, żeby one były w pionie. Dodatkowo tutaj przy stemplowaniu na zimno, no to wiadomo, że skóra lepiej się tłoczy, jeśli jest mokra, ale jeśli stosujemy dość duży nacisk, no to to moczenie też nie jest aż takie konieczne, ponieważ ta skóra tak mocno się wgniecie, że nawet przy zginaniu ten wzór nam się nie cofnie już, ani nie straci zbytnio na jakości. Możemy to miętolić. I ten wzór nie jest w stanie już się na tyle wypłycić, żeby wizualnie było widać jakąś różnicę. Do stemplowania możemy używać napownic, ale tutaj też trzeba zwracać uwagę, jakiej wielkości ten wzór będzie, ponieważ jeśli zrobimy tutaj dość spory nacisk i tak jak tutaj widać, ja tym trzpieniem naciskam tylko na sam środek tego stempla. Jeśli my będziemy mieli większy napis albo większy jakiś motyw do wytłoczenia,
no to ten wzór będzie ostry na środku, a im bardziej na boki, tym on będzie mniej wyraźny. Więc nawet jeśli nam się wydaje, że napownica to spokojnie wytłoczy, to nie jest w stanie na całej powierzchni to pod równym naciskiem wykonać. Można ewentualnie tutaj zrobić sobie jakieś trapezy, żeby ten nacisk właśnie rozchodził się na cały stempel. No są różne opcje. I to jest przykładowo ten stempel z Delrinu. Warto nawet zwrócić uwagę tutaj na te malutkie literki. Są bardzo wyraźne. Cały wzór jest ostry. Także naprawdę ten materiał super sprawdza się na jakiekolwiek stemple. To jest moja praska, na której wytłaczam różne rzeczy oraz wycinam wykrojnikami. Naprawdę bardzo polecam tą konstrukcję. To jest ogólnie prasa dźwigniowa nożna. Nacisk 2,5 tony, a naprawdę jest w stanie przeciąć 5 albo nawet 7 warstw 2 mm skóry licowej, juchtowej, więc jest moc. Wytłoczymy najpierw ten stempel. Namoczyłem skórę i ją z buta teraz. Najpierw tak delikatnie. I z buta ją. Jak widać, trochę przegiąłem. Aż się odbił cały kształt stempla. Ale teraz to widać. Dla porównania z napownicy i teraz z prasy. Też trzeba uważać przy stemplowaniu z umiarem, żebyśmy nie odbili całych ramek, bo nie o ten efekt nam chodzi. Jeszcze raz go odbijemy, tylko nie na zmoczonej skórze. I z buta go. Więc jak widzicie, wcale nie musi to być jakoś mocno namoczona skóra. Jeśli dysponujemy dużym naciskiem, możemy to nawet wykonać bez moczenia. Ten wzór będzie się trzymał. Teraz kolej na ten stempel. Najpierw wytłoczę na zmoczonym, a później na suchej skórze. I z buta. Bardzo głębokie, wyraźne tłoczenie. Fajne to jest zawsze w dotyku, jak te elementy niektóre są wypukłe. A teraz na suchym. Efekt jest bardzo porównywalny. Mogłem to wykonać jeszcze mocniej, ale nie ma potrzeby. To jest także bardzo fajnie przestrzenne. Teraz wykonamy stemplowanie przy użyciu czcionki drukarskiej. Ogólnie polecam ją przylepiać na taśmę dwustronną. Mam do tego specjalną blachę, ale musiałbym rozmontować tutaj ten stolik dokręcany, ponieważ nie ma tu za dużo przestrzeni. Ale możemy to przykleić na cokolwiek, na kawałek pleksy, na jakąś cienką blaszkę. I teraz przylepiam. Możemy z tego montować całe zdania. I tłoczymy. Tutaj z umiarem, bo te literki są dość małe. Jak widać, bardzo ładnie się odbiły. Bardzo wyraźnie, głęboko. Nic im się nie stało. Także bez problemu w nawet nienamoczonej skórze
odbijają całkowicie wyraźny wzór. Powtórzymy stemplowanie. Na dzisiaj to by było już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!